Witam wszystkich znowu na naszej pięknej Nowej Hucie. Klasyczna pęta nad Zalewem Nowochódzkim. Ale dzisiaj trening na stadionie i będzie on troszkę nietypowy. Może nie sam akcent, tylko sposób jego wykonania. Znajdujemy się teraz na prawie dokładnie 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata i dokucza mi malutkie przeciążenie mięśnia piszczelowego tylnego. Dlatego, ze względu na to, żeby nie biegać tą lewą nogą po wewnętrznej, akcent będziemy realizować w drugą stronę na stadionie. Miejmy nadzieję, że z nikim nie będzie kolizji i że nikogo nie zabijemy po drodze. A do wykonania mamy 2 razy 10 razy 300 metrów, dosyć krótką, około 40-sekundową przerwą w trakcie serii, a pomiędzy seriami mamy 4 minuty truchtu. Całość natomiast jest zawarta w 2 godzinach biegania. Stąd też zarówno przed, jak i po wykonujemy około 45 minut do zbiegania. Pomiędzy czas na zmianę butów, tak żeby nie zajechać nóg. Teraz obecnie mamy już 28 minut. Pokręcimy się jeszcze chwilę nad zalewem i ciśniemy na stadion. Serio mogę tego nie ogarnąć. Z takich praktycznych środków. Nowy obuw, nowa wersja rakietów, w których do tej pory widzieliście mnie na treningach. To jest rakiet X3. Wygląda na o wiele bardziej agresywny i jest też lżejszy w moim odczuciu. Na pewno wygodniejszy ze względu na rodzaj cholewki, który jest użyta, także ciekawe jak te 300 będzie się w nich latać. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie wygodnie. No i widać też słoninę w porównaniu tutaj z tymi typowymi treningówkami. Znacznie mniejsza, ale but też bardzo twardy, więc jak mówię, jestem ciekawy, jak sprawdzi się na tym szybkim bieganiu. Chyba 3 razy przystanie w tym na tej 45-sekundowej przerwie, ale bez przerwy międzyseryjnej. No i mieliśmy zadane 49,5. No to była masakra. W sensie nie zrobiliśmy tego. To mieliśmy robić? No. To mogę przypomnieć właśnie. 49,5 zrobiliśmy średnio po 50,5, co i tak było mega szybkie. Okay. Ile Ci wyszło? 50,5? No. Okej. Teraz za szybko. No czekaj, dobrze policzyłem. Ile powiedziałeś? 50? 1. 1, no. Ja już czuję, że to będzie łatwy, niełatwy trening. Prędkości może niby nie za duże, ale objętość duża. Ale będzie szybko schodził. Dokładnie. W normalnych warunkach nie byłoby żadnym problemem bieganie tych 300 w założonym tempie, tych około 2,50. Musicie jednak zauważyć, że ten trening wykonuję na bardzo wysokiej objętości. Nie dość, że cały poprzedni tydzień to było praktycznie 23 godziny treningu, to dodatkowo w ramach samego tego jednego treningu wykonamy prawie 30 km. Jest to naprawdę mega dużo. Ten trening jest biegany w trakcie 2-godzinnego ogólnie bloku i stanowi on część następującą po dyszce już rozbiegania, nieco takiego szybszego, po około 4 minuty na kilometr. Także to powoduje, że nogi potrzebują chwilki na to, żeby dopasować się do nowego tempa. Warto również powiedzieć więcej nieco o kontekście wykonania tego treningu.
Jest to przede wszystkim taka jednostka, na której pracujemy nad kilkoma parametrami. Klasycznie w polskiej szkole nazwalibyśmy to wytrzymałością szybkościową, a więc bieganie odcinków w tempie około tempa 3 do 5 km na relatywnie krótkiej przerwie. Jednakże w naszym wysiłku ma to również inne zadania. Zadanie pierwsze to jest to, aby kształtować wydolność na progu beztlenowym. Odcinki biegamy nieco szybciej powyżej tego progu, w moim przypadku wynosi on 2,57, natomiast przerwy biegamy poniżej progu. Generuje to taki bufor dla organizmu, że tętno jest w stanie wrócić do wartości właśnie progu tlenowego, takiej strefy drugiej, a jednocześnie cały czas trenujemy organizm w tym, aby uczył się buforować narastające wartości zakwaszenia w obrębie organizmu. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest aspekt biomechaniczny. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że my jako biegacze, szczególnie jeśli biegamy długie dystanse, często zaniedbujemy te prędkości, które są szybsze od naszych prędkości startowych. Nie jest to dobre podejście. Stosowanie takiego treningu potrafi nam dać też bufor bezpieczeństwa. Wykorzystujemy większy zakres ruchu w stawach, wykorzystujemy nieco inne obciążenie mięśni, a jednocześnie trenujemy nasz układ nerwowy. Daje to zwiększenie ekonomii biegu, ale również możliwość wykorzystania nowych biegów, tak to nazwijmy, w trakcie naszej rywalizacji, szczególnie jeśli chodzi o rywalizację na końcówce, ale nie tylko. Jak wcześniej wspomniałem, te naprzemienne podbijanie tętna i później obniżanie go daje też taki trening możliwości zaatakowania w trakcie dystansu, czyli w momencie, w którym biegniemy już na dosyć względnym komforcie, ustabilizowaniu i musimy zaatakować, musimy wejść na te wyższe obroty. I niezależnie od tego, czy dzieje się to na podbiegu, na zbiegu, czy na płaskim, tego typu jednostki pomagają nam właśnie w takim wytrenowaniu zdolności ataku. Ostatnią rzeczą jest odporność na zmęczenie, tolerancja zmęczenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, wykonujemy tę jednostkę w ramach 2 godzin biegania. Jest to mega dużo i uwierzcie mi, że o ile wykonujemy oczywiście o wiele dłuższe i nawet cięższe treningi, to tutaj pomieszanie charakterystyki tego, że najpierw biegamy na progu tlenowym, to wcześniejsze rozbieganie, później biegamy jednostkę na progu beztlenowym, a później znowu wracamy do progu tlenowego, daje dosyć duże zmęczenie i układu nerwowego, i fizjologiczne, i mięśniowe. Także jest to świetna symulacja nawet bardzo długotrwałych wysiłków. Pierwszy 10, teraz przerwa 4 minuty. Biega się cały czas w jedną dziurę. Zmęczenie jest bardzo podobne. Ani nie rośnie, ani nie spada. Odczucie prędkości trochę się już ustabilizowało. No i teraz czas na drugą serię. I jeszcze słowo o tym, dlaczego biegam w drugą stronę po stadionie. Oczywiście już o tym troszeczkę wspomniałem. Mam małe przeciążenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego w nodze lewej. Podczas ruchów nadmiernej pronacji, z którymi możemy mieć do czynienia właśnie po przemieszczaniu się w lewą stronę na stadionie, szczególnie jeśli biegamy po wewnętrznych torach, dochodzi do naciągnięcia tego ścięgna, do zwiększenia po prostu naprężenia w jego obrębie. I o ile jest to sytuacja pożądana na nieco późniejszym etapie wyprowadzania tej kontuzji, o tyle tutaj przy tak dużej objętości oraz tak krótkim czasie do docelowych zawodów nie chcę zostawiać niczego przypadkowi ani ryzykować głupiego pogłębienia się urazu czy też bólu. Stąd też wybrałem bieganie w drugą stronę, a ma to dodatkowy fajny efekt. Jak Tak. samopoczucie na drugiej serii? Bardzo dobrze. Chyba trochę lepiej niż na pierwszej. No na pewno prędkości lepsze. Dużo luźniej to wychodzi. Tak, No i w sumie 3/4 za nami, więc tak, no 5 zostało jeszcze. Także to nawet jak ktoś już cierpi, to da się to przetrwać w miarę, powiedzmy.
Ja przez kilkanaście lat tak naprawdę trenując na bieżni, trenując biegi lekkoatletyczne, stawiałem się w sytuacji, w której przebiegłem setki, jeśli nie tysiące kilometrów w lewą stronę po stadionie, co oczywiście odkłada się na układzie ruchu. U mnie na przykład kość piszczelowa w nodze lewej jest ukształtowana nieco inaczej niż kość piszczelowa w nodze prawej. Po prostu ta moja lewa stopa ma większą tendencję do rotacji właśnie do wewnątrz i do zapadania się do pronacji, co może predysponować mnie do niektórych typów kontuzji. Oczywiście dbam o to bardzo mocno podczas treningów siłowych, natomiast czasami nawet pomimo najlepszego możliwego przygotowania i wszystkich warunków, które można spełnić, aby zapobiec kontuzji, przeciążenia się zdarzają, szczególnie przy takiej ilości objętości, którą mam w ostatnim czasie. Dmucham więc na zimne i chcę wyleczyć się z urazu w pełni. A jak buty? Kurde, no petarda. O wiele lżejsze od poprzedniej wersji, ale też bardziej wymagające dla łydek, bo ta budowa kołyski jest tu znacznie bardziej zaznaczona, więc mocno pracuje cała tylna taśma, no ale czuję, że mam nieco dłuższy krok dzięki temu, chociaż tak jak mówię, jest to wymagające mięśniowo. A o tym, dlaczego trzymam zegarek w ten sposób, posłuchacie w poprzednim odcinku z tego stadionu, także zapraszam do obejrzenia. Ma to swój sens, powtórzę jeszcze raz, ale no niekoniecznie dla każdego. Można powiedzieć też, że jest jeszcze inny dodatkowy powód, mianowicie ten nadgarstek można sobie opalić, żeby nie wyglądało, że na słońcu jesteśmy tylko jak jesteśmy na treningu. No ale dzisiaj nie ma słońca. Wymierzone jednak przez trenera co do sekundy. No. Ogólnie fajnie, bo tutaj się dobrze rytm używamy. Tak, W takich tak. szybkich odcinkach z reguły jest problem, a tutaj fajnie wyszło. Rafał jest z tego co mówił przyzwyczajony, ja kompletnie nie, do biegania właśnie w drugą stronę i o ile świetnie to zadziałało pod kątem tego mojego małego przeciążenia, bo kompletnie nic nie czułem, jak widzieliście raczej ta stopa lewa szła do supinacji, więc nie nadwyrężałem tego ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego, ale za to czuję to mega mocno w pośladzie lewym, że popracował jednak od 2008 roku przez mniej więcej 13 lat, no i później też wiadomo w trakcie treningu górskiego biegałem cały czas w lewą stronę na stadionie, więc kościec się do tego dopasowuje, także może częściej sobie takie rzeczy wprowadzimy po prostu dla zdrowia i dla urozmaicenia. Główna część treningu, czyli te 300 zakończone. Średnio biegaliśmy pewnie około te 50,5 sekundy, bo jednak druga seria była troszeczkę szybsza. Na początku ciężko się było wbić w rytm. No dodatkowo to, że zrobiliśmy wcześniej ponad dychę jeszcze na rozgrzewkę, no to też już trochę weszło w nogi. No i teraz czeka nas jeszcze kolejna dyszka, także objętość do Mistrzostw Świata jest naprawdę wysoka. Próbujemy podzielić 5/20. Próbowaliśmy przed chwilą, bo średnia ze wszystkich odcinków to było 16,55 to był czas wszystkich odcinków, więc 5 sekund od 17 minut to byłoby idealnie po 2,50 na kilometr, więc 51 sekund. Więc te 5 sekund próbowaliśmy podzielić na 20, żeby dojść do tego jaka była średnia tych 300. Zajęło to nam grubą minutę w tym stanie.
ale od razu powiem, że to jest jeden z trików mentalnych na zawody, które można wykonać w momencie, w którym zaczyna się robić ciężko i zaczynamy się skupiać na zmęczeniu. Liczenie abstrakcyjnych rzeczy typu powiedzmy 131 na 54 i próba skupienia się na tym wyniku naprawdę pozwala zaoszczędzić kilka chwil cierpienia i polecam tego spróbować. Na niektórych to bardzo mocno działa, oprócz innych technik mentalnych. Ja robię to czasami na zawodach, chociaż nie na tych, na których jest najciężej, tylko na tych długich. Staram się nad tym skupić, ale jest to jeden z trików, więc spróbujcie chociażby na takich treningach. Tu polecam uważać, bo zakładam, że niektórzy ludzie po takich wybrykach intelektualnych to zejdą z trasy. Dokładnie, nie zachęcam do schodzenia z trasy, ale do tego, żeby pomóc sobie w wysiłku. Dobra. Ruszamy na... Właściwie nie wiem, ile to nam teraz wyjdzie. No ja mam 1,38, tam zrobiliśmy 45, liczmy. Dobra, no to tam. 5 minut stamtąd chyba. Nie ma to jak operator kamery dyktuje Ci warunki treningowe, nie? Biegnij tutaj, bo lepiej mi będzie nagrywać. Finalnie jak się doliczyliśmy, średnia ze wszystkich odcinków to 50 i 75 sekundy. Także nawet nieco szybciej niż w założeniach. Co nie zapowiadało się na samym początku, bo nogi kompletnie nie są przyzwyczajone teraz do takich prędkości. Ale i tak cieszy, że w miarę swobodnie byliśmy je w stanie rozwijać. Nie wiem, czy to w trakcie wybrzmiało tego treningu, ale w dwójkę generalnie takie rzeczy biega nam się o wiele łatwiej, ponieważ tak naprawdę myślimy tylko o połowie odcinków, które biegamy. Na odcinku, którego nie prowadzę, kompletnie nie muszę skupiać się na tempie. Skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby trzymać Rafała. Także no, treningi w grupie to jest mega rozwijająca sprawa. A druga sprawa jednak, to nasza kariera z bieżni troszeczkę tutaj oddaje, bo mam wrażenie, że oboje potrafimy trzymać dosyć dobry rytm. A to przy takich treningach szczególnie bardzo pomaga, bo biegnąc odcinek za Dominikiem, ja w ogóle na przykład nie muszę skupiać się na tym, jakim będę biegł czasem. Po prostu chwytam się Dominika i próbuję wstrzelić w jego krok. No i tak samo to działa w drugą stronę. Dokładnie. I tu możecie pomóc nam Wy, drodzy widzowie, ponieważ takie odcinki, jak już nieraz wspominałem, powstają w bardzo dużej mierze dzięki wsparciu moich zaangażowanych patronów, których już jest coraz więcej. Także jeśli chcecie wspomóc mój rozwój jako zawodnika, ale też jako twórcy, zaznaczę, z największym kanałem trailowym w Polsce na ten moment, rozważcie proszę wsparcie na Patronite. Będę Wam niezmiennie wdzięczny. A tymczasem my zaraz już zawijamy do bazy. Kończymy nasz dzisiejszy 2-godzinny trening, także jeśli podobał się Wam ten odcinek, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, co Was czeka jeszcze w tej drugiej jesiennej części sezonu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie już z Camp Frank w Pirenejach.